Salut! Witam wszystkich. Jakiś czas temu miałem okazję nagrać taki film, co mnie szokuje w Rumunii. Było to kilka miesięcy temu i postanowiłem, że nagram teraz drugą część. Może to jest zbyt dużo powiedziane, że wiele rzeczy mnie tutaj szokuje, ale na pewno są takie rzeczy, które mnie tutaj dziwią w tym kraju, więc chciałem coś więcej o tym powiedzieć. Zapraszam na dzisiejszy film. Nie bez przyczyny zacząłem ten film mówiąc salut. Jest to słowo, które oznacza cześć i w ten sposób witają się ze sobą mężczyźni. Tutaj w Rumunii inaczej witają się mężczyźni z innymi mężczyznami, używają właśnie wtedy tego słowa. Jeżeli chcą się przywitać z kobietami, używają wtedy słowa buna. Również jeżeli kobiety witają się z innymi kobietami, używają słowa buna, natomiast słowo salut jest to tylko słowo, które jest używane wyłącznie przez mężczyzn, gdy witają się oni z innymi mężczyznami. Jest to taka rzecz, która mnie dosyć zdziwiła tutaj w tym kraju i na początku pamiętam, miałem taką sytuację, jak mieszkaliśmy jeszcze w pierwszym mieszkaniu z Anną i spotkaliśmy się pewnego dnia na schodach, wchodząc do domu z właścicielem i użyłem słowa buna. Właściciel był trochę tym faktem zdziwiony. Powiedział wyraźnie głośno salut i dał do zrozumienia, że po prostu w zły sposób się z nim przywitałem. Było mi trochę głupio, ale później Anna mi wyjaśniła tą różnicę, na czym to polegało. Ja jeszcze wtedy nie miałem takiego obeznania, że tak się właśnie trzeba witać. Byłem dosłownie kilka dni w Rumunii, więc nie było to coś, do czego przywykłem. Jeśli chodzi jeszcze o takie zachowania i maniery, spotkałem się jeszcze z pewnymi sytuacjami wśród młodych osób, a mianowicie na przykład w tramwajach wiele młodych osób nie ustępuje miejsca starszym osobom. Trochę mnie to zdziwiło, ponieważ nieraz do tramwaju wsiadała jakaś starsza osoba, starsza pani czy też pan. Te osoby sobie siedziały, nawet nie reagowały w ten sposób, jak spotkałem się z czymś takim w Polsce, bo w Polsce jak ktoś nie chciał ustąpić miejsca dla osoby starszej, to najczęściej odwracał głowę, patrzył w okno, a tutaj te osoby tak po prostu sobie siedziały swobodnie. Nawet widziały te starsze osoby, które mogłyby sobie usiąść na ich miejscu, ale niestety nie ruszało ich to i nie miały w sobie takiego poczucia, że takiej starszej osobie należy ustąpić miejsca. Spotkałem się też z takimi sytuacjami, jeśli chodzi o chłopców. Może chłopców to jest zbyt dużo powiedziane, mężczyzn, którzy nie ustępują kobietom. Jak pracowałem w swojej pierwszej pracy, tam pracowało o wiele więcej osób, było nas dużo, kilka teamów, które pracowało w jednym takim dużym pomieszczeniu i często jak wchodziliśmy tam, to chłopcy z Rumunii właśnie, którzy pochodzili stąd, nigdy nie ustępowali dziewczynom, żeby dziewczyna jakaś weszła sobie pierwsza, a my z kolegami jesteśmy do tego nauczeni, tak jakoś wynieśliśmy to w naszym zachowaniu z Polski, w takich tradycjach byliśmy wychowani i zawsze jak jakaś dziewczyna wchodziła do tego pomieszczenia, w którym wszyscy pracowali, to ustępowaliśmy miejsca, żeby pierwsza weszła, bądź też nawet otwieraliśmy drzwi, a chłopaki z Rumunii niestety nie mieli tego w sobie, nigdy tak się nie zachowywali i nawet często też wchodzili pierwsi. Kolejną rzeczą, która mnie bardzo zdziwiła, a wręcz mnie nawet zszokowała, są to toalety na wsiach. W wielu domach, w niektórych miejscach, nawet w co drugim domu, ludzie mają swoje toalety na zewnątrz. Byłem tym faktem bardzo zaskoczony i nie wynika to, że ludzie są biedni i dlatego nie mają toalety w domu. Po prostu są do tego tak przyzwyczajeni, od pokoleń mieli toalety na zewnątrz i chodzili załatwiać się właśnie do takich toalet. Nie wyobrażam sobie, jak z takiej toalety można korzystać. Dla mnie to jest trochę taki objaw prymitywizmu i ja osobiście bym się do czegoś takiego nie mógł przyzwyczaić. W ogóle jak to może wyglądać w zimie i nawet nie musi być minusowa temperatura, ale nie wiem, 2 stopnie nawet na plusie, obudzisz się w nocy i musisz, nie wiem co zrobić, ubrać buty, ubrać kurtkę, żeby wyjść do toalety. Ja jakbym się obudził w środku nocy i miał się tak ubierać i iść skorzystać z toalety, to po prostu bym już później nie mógł zasnąć.
Dla pewnych osób w Rumunii jest to po prostu normalne i kiedyś dyskutowałem z pewną osobą, dlaczego właśnie mają taką toaletę, czemu używają toalety na zewnątrz, czemu nie chcą mieć toalety w domu. I wtedy usłyszałem taką odpowiedź, że po prostu tak są przyzwyczajeni, że nie mają zamiaru zamontować sobie normalnej toalety w mieszkaniu i że tak musi być, czy się to komuś podoba, czy też nie. W Rumunii w blokach można często spotkać się z takimi ogłoszeniami na tablicach ogłoszeń i wiszą takie właśnie informacje o zachowaniu ciszy nocnej. Bardzo byłem zdziwiony, ponieważ tutaj cisza nocna obowiązuje od godziny 22 do godziny 8 rano. W Polsce natomiast cisza nocna jest od godziny 22 do godziny 6. Także tutaj 2 godziny dłużej. Trochę tym byłem faktem zdziwiony, ponieważ jak to jest, to ludzie tutaj muszą sobie tak słodko spać do godziny 8, a w Polsce już o 6 można nie wiem co robić, zacząć wiercić wiertarką w ścianie. Może oczywiście to jest przesada, ale tutaj tak ta cisza jest zachowana właśnie dosyć dłużej. I jeszcze jedną rzeczą, która mnie tutaj zdziwiła i na każdym z takich ogłoszeń odnośnie tych godzin jest zawarta informacja, że obowiązuje również cisza nocna, w zasadzie cisza w dzień, w godzinach od 13 do 15, bądź też od godziny 14 do 16, w zależności w którym bloku, jak tam administracja sobie wywiesi takie ogłoszenie, to w różnych miejscach jest różnie i tym faktem też byłem bardzo zaskoczony, ponieważ dla kogo jest ta przerwa taka, że musi być ta cisza w ciągu tych 2 godzin w ciągu dnia? Pytałem się Anny. Anna powiedziała, że to jest prawdopodobnie dla starszych osób, które lubią sobie uciąć dżemkę po południu. Następną rzeczą, która mnie bardzo tutaj zaskoczyła, są egzaminy na prawo jazdy. W Polsce ja zdawałem bardzo dawno egzamin, było to w 2004 roku. Od tamtego czasu wiele się na pewno zmieniło. Przez wiele lat wprowadzane były różne nowe zasady, ale jedna rzecz na pewno się nie zmieniła, która jest tutaj w Rumunii, a nie ma tego w Polsce. Mianowicie jak podchodzicie do egzaminu praktycznego na prawo jazdy, to egzamin jest z policjantem. I taki właśnie policjant jedzie w samochodzie i asystuje Wam, jak jeździcie, czy dobrze się sprawujecie, czy przestrzegacie przepisów. I oprócz tego policjanta jest też jeden świadek. Tym świadkiem jest osoba, która jest następna w kolejności na egzaminie najczęściej, lub też osoba, która poprzednio zdawała egzamin. Siostra Anny zdawała prawo jazdy. Ona miała właśnie takie doświadczenia i podzieliła się tym faktem ze mną, dlatego też chciałem o tym wspomnieć. W Bukareszcie w sektorze 5, w pewnej dzielnicy, która nazywa się Ferentari, mieliśmy tam okazję poprzednio mieszkać, była duża ilość społeczności cygańskiej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, poza jednym faktem, że wiele kobiet cyganek chodziło po ulicach ubranych w szlafroki. Tak, wychodziły one sobie po prostu tak z domu na zakupy najczęściej, czy też na spacer i były ubrane w szlafrokach, w piżamie, nawet wychodziły nieraz w pantoflach. Na początku było mi się ciężko do tego przyzwyczaić, był to dla mnie widok niecodzienny, no ale później z czasem już nie robiło to na mnie większego wrażenia. Kolejnym faktem, o którym chciałem powiedzieć, jest to, że w Rumunii jest bardzo dużo różnych świętych dni. Co chwilę jest jakieś święto i ja byłem tym faktem nie tyle co zaskoczony, ale nawet mnie to denerwowało, ponieważ chciałem zrobić pranie i środek tygodnia chcę wstawić rzeczy do pralki, a ona mi mówi: nie, dzisiaj nie piesz, bo dzisiaj jest święto takie i takie. Ja mówię: dobrze, to zrobię jutro. Nie, bo jutro jest kolejne święto i tych po prostu dni jest moim zdaniem za dużo. Raz zrobiłem właśnie nawet pranie w taki jeden dzień, ponieważ nie miałem już w czym chodzić, chciałem sobie uprać rzeczy, to nam się właśnie pralka zepsuła. Także to może była taka kara za to, że w dzień święty zrobiłem to pranie. Jak już jesteśmy przy dniach świętych w Rumunii,
To jeszcze chciałem wspomnieć o jednej rzeczy, która mnie zdziwiła, a mianowicie księża. Wynika to z różnicy w religii. Tutaj jest religia prawosławna, w Polsce jest dominująca religia katolicka i w kościele prawosławnym w Rumunii księża są żonaci. Tak, to jest prawda, nawet jest taki przykaz, że żeby zostać księdzem, to trzeba mieć po prostu żonę. W Polsce w religii katolickiej księża muszą zachować natomiast celibat. Jakiś czas temu nagrywałem film z Pawłem, który mówił o tym, jak zakładał biznes w Rumunii i musiał zrobić kurs kucharza. Opowiadał też o tym, jak zdawał egzamin i powiedział, że na egzaminie dostał oceny 10. I tutaj jest właśnie taki fakt związany z różnicą między Polską a Rumunią. Mianowicie w szkołach jest inny system oceniania i tutaj oceny są od 1 do 10. W każdym bądź razie oceny takie pozytywne zaczynają się już od 6. Wtedy prawdopodobnie ma się tam zaliczenie. W Polsce oceny są od 1 do 5 i ocena 6 jest to ocena wzorowa już dla osób, które wyróżnią się czymś szczególnym. Ostatnią rzeczą, która mnie zaskoczyła, są piątki 13, a w zasadzie nie piątki, tylko wtorki. Ludzie w Rumunii uważają, że dniem pechowym jest właśnie wtorek 13, natomiast piątki nie robią na nich żadnego wrażenia. I to były wszystkie fakty, o których chciałem powiedzieć, co mnie zaskoczyło w Rumunii. Nie wiem, jakie są Wasze doświadczenia, podzielcie się tym w komentarzu. Zostawcie również łapki w górę, zasubskrybujcie kanał, no i zapraszam do oglądania naszych następnych filmów.